Dzień dobry, panie Mirosławie. Jak się spało? W porządku? Coś się śniło? Dobra, zaraz podam śniadanko. Pani Mario, proszę to ściszyć. W 53 w Lublinie ta muzyka tak grała. Pamiętasz? Tam się poznaliśmy. Tak, pani Mario, słyszałam to już 100 razy. Proszę ściszyć muzykę. No i jak? Wszystko dobrze? Co się stało? A, piłeczka! Znowu pan upuścił piłeczkę żelową. No, panie Mirku, no musi pan ją ściskać, żeby krążenie było dobre. Dobra, zaraz podam. Dziś w odcinku gangsterzy nachodzą klienta Lombardu. O, kogo moje oczy widzą? Gonzo. We własnej, niewięziennej osobie. Wisisz Kielagowi 5. Plus odsetki za 6 lat. To razem dycha. Nic wam nie zapłacę. Kumasz? Marysia i Julka przywołują duchy. Duchu prababci Julki. Duchu prababci Julki. Przybywaj. Olga nawiązuje coraz lepszy kontakt z Jackiem. Przyszłam nie w porę, co? Nie, co ty? Po prostu nieprzygotowany byłem. Mało kto mnie tu odwiedza. A ty nie w pracy? Nie, właśnie jeden na szkolenie. Mariusz śledzi gangsterów podejrzanych o kradzież cennych przedmiotów pod zastaw. Pani Monika, opiekunka starszych ludzi, zadzwoniła po brata, by ten pomógł jej pojechać do szpitala po ataku rwy kulszowej. Talu będzie dobrze, siorka? Na łóżku. Dobra. To siadaj, spokojnie. O, dobrze, poczekaj. Ja ci dam poduszki. Poczekaj. Alan, przynieś poduszkę. Ale to jest skór... Grzesiek, nie przy Alanie. Żebyś musiała jechać w taksówce zamiast w karetce. I jeszcze chociaż, żeby ci pomogli. Ale nic ci nie będzie, mamo. Nie. To tylko atak rwy kulszowej. To takie coś na dole pleców, co jak jest uciskane, to strasznie boli. Ale już tak kiedyś miałam, pamiętasz? Nie przypominam sobie, żebyś tak miała. Trochę cię nie było, wiesz? Alan, przyniesiesz mi z szafki tabletki? Wiesz, które? Tak, te w niebieskim opakowaniu. Muszę brać leki i chodzić na masaże. Tak? Czasem tak boli, że nie mogę się ruszyć. Nic, paraliż. Ciekawe za co te masaże, te leki? Nie wiem. Dziękuję. Jakoś zdobędę pieniądze. Dziękuję. Kurczę. Zapomniałam zrobić zakupów dla państwa Godlewskich. Dla tych dziadów, którymi się opiekujesz? Może nie nazywaj ich tak, no to schorowani starsi ludzie. Zrobiłbyś zakupy i zaniósł im? Że co, że ja? No a kto, Alan? Chętnie ci pomogę, mamo. O, to pójdziecie razem, co? Alan, zaprowadzisz wujka, pokażesz mu wszystko co i jak. Pewnie, chodź wujek, ja wszystko wiem. Dobra. Jezu, a co wy tam niesiecie? Nadziwisz się później, a teraz pomóż panu. Wezmę to. A co pan siłownię obrabował? Nie, to są takie moje domowe przedmioty, wiecie, pierwszej potrzeby. Zależy, co kto potrzebuje. Dorwałem fuchę na statku wycieczkowym i potrzebuję kasy na start. A to gdzieś tutaj po Polsce? Nie, wycieczkowiec pełnomorski. Zaczynamy w Hamburgu, kończymy na Karaibach. Nie, no ma pan rozmach. A to nie boi się pan takiej przygody? Nie, no po pierwsze, jaki pan? Piotrek jestem. Poza tym, życie jest za krótkie, żeby siedzieć w domu.
No i do Hamburga na piękne oczy nie to jadę, nie? A nie szkoda panu sprzedawać tych sprzętów? W końcu bardzo ładna kolekcja. Ja tam jadę zarobić. Wrócę za rok, kupię sobie lepszy sprzęt. To ile mi dacie za to? O, ja się na tych żelastwach nie znam. Dobrze, to ja sprawdzę co i za ile, dobrze? Spoko. To ja idę po resztę. Okej. Okej? Rejs na Karaiby i jeszcze za to płacą. Super, pozwiedzać i zarobić. Czasem sama miałabym ochotę wyrwać się na koniec świata, nawet za darmo. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. A co panowie tu robią? Jestem synem pani Moniki. Pamięta mnie pani? A to mój wujek Grzesiek. Dobry. Monisia. A gdzie ona jest teraz? Przed chwilą tu była. Proszę pani, Monika była w szpitalu, miała atak rwy kulszowej, ale już jest lepiej. Naprawdę? A kiedy to się stało? A co, to pani naprawdę nie pamięta? No nie. Panowie mnie nie oszukują? Nie, proszę pani. Mamy naprawdę bolało. Jest w domu, ale zrobiliśmy dla państwa zakupy. No, właśnie. Szama jest, a my spadamy. Wujek? A pan Mirek, musimy zobaczyć, czy jest z nim wszystko dobrze. O Jezu, no dobra. Babcia! Babcia! Wujek, Babcia! Gdzie jest dziadek? wujek, chodź, ja wiem, gdzie on jest. Dzień dobry, panie Mirku. Jezu, dziadek, to od ciebie? Halo, dziadek! Dziadek, odezwij się, słyszysz? Dziadek! Wujek, pan Mirek taki już jest. Prawda, panie Mirku? Co ty, dziadek, porobiłeś się, czy co? Co ci tu za czaja dają do picia? To herbatka na ciśnienie. Mama mówiła, że ma pan to wypić. Wujek, to od pana Mirka ten zapach. Dziadek, może byś się ubył, co? Przydałoby się. Pan Mirek nie może, mama go zawsze myje. No to go umyję, jak przyjdzie. Dziadek, kurna, coś ty Ale żal. wujek, no... No co, to nie jest moja robota. Chodź, młody, wracamy do mamy. Dziadki żyją, mają szamę, będzie dobrze, no. A ty, dziadziuś, to se popijaj tą herbatkę, bo ci jeszcze ciśnienie podskoczy. No, dziadziuś, no to dawaj, słomeczka do budzi. No. No co? Także dzięki wielkie. Wyślę wam kartkę z Karaibów. No cześć, Dziękujemy. powodzenia. Do zobaczenia. No, to teraz ciekawe, gdzie my to wszystko pomieścimy. No może założymy jakąś siłownię. Słuchaj, ciekawy facet w sumie, nie? No super, wiesz, taki to przynajmniej skorzysta z życia. Wiesz, jak nie masz rodziny i dzieci, to możesz sobie rejsować po całych Karaibach. No. Ty, Angela, nie chciałabyś może tych handli dla Jacka wziąć? A po co? No, do ćwiczenia na siedząco. Albo ten roller, bardzo dobry na mięśnie. No w sumie, zawsze to taniej niż w sklepie, nie? Dokładnie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Zabierzcie te diabelstwa piekielne natychmiast Ale co ode mamy mnie. zabrać? Dlaczego mamy to zabrać? No to te diabelstwa piekielne natychmiast proszę zabierzcie ode mnie. Kobieta wpadła, jakby ducha zobaczyła. No jak nawiedzona jakaś. Ja nie lubię interesów z takimi ludźmi, bo często kończą się awanturami. Alan, myj ręce. Zamówiłam pizzę. Pizza! No i co? Jak poszło? No jak miało pójść? Zakupy zrobione w lodówce i git. A starsi państwo jak kontaktowali? No ta babka to chyba była hipiska, co? Gibie się przy tym radyjku, jakby na haju była. No, ona tak ma. Ciągle jej się wydaje, że jest na pierwszej randce z panem Mirosławem. No, a co z nim? No a co ma być? No to dziadek dobrze, no co, leżał sobie. Wujek, powiedz o panu Mirosławie. O Jezu, no co, no... Nagrzmocił sobie do wyra, no wielkie Michalo, no. Młody, to nie jest temat do opowiadania przed jedzeniem. I co z tym zrobiłeś? A co miałem zrobić? Zostawiłem. Czy ty jesteś normalny?
Alan, dlaczego nie powiedziałeś wujkowi, co trzeba zrobić z panem Mirkiem? Mówiłem, ale wujek powiedział, że nie jest szambiarzem. No co, no starą ma, to niech go ogarnia. No przecież ja nie będę spod niego gówna wybierał. Właśnie dlatego trzeba się nimi opiekować, rozumiesz? Trzeba tam wrócić i go wyczyścić. Co? W życiu. Słuchaj, Grzesiek, za opiekę nad nimi płacą mi ich dzieci. Ja nie mogę sobie pozwolić, żeby stracić tę robotę, rozumiesz? Cóż, ja nie chcę o tym słuchać w ogóle. Nie będzie na leki, nie będzie na jedzenie dla Alana i dla ciebie też nie będzie. Bo się wielmożny pan po 10 latach zwalił do domu z paki. Co? Wypominasz rodzonemu bratu kanapę w salonie? Wypominam, bo przez ciebie ciągle jestem sama. Co? Nimi się trzeba opiekować, nie można ich spuścić z oka, rozumiesz? A ja nie mogę pracować, widzisz przecież. Nie będę czyścił żadnych staruchów, rozumiesz? Łaski nie robisz. Przez ciebie sama wychowuję dziecko, bo mi męża wpakowałeś w jakieś przestępcze akcje. Masz po prostu dług wobec nas. Gówno mam wobec was, jak ten dziad pod kołdrą. Wszystko chcę to sprzedać, wszystko. A, Córka tym duchy wywołuje, wie pani, no i licho do domu sprowadza i... a jak ona te duchy wywołuje? No właśnie tej tablicy używa tu, tak, stawia świecznik, świeczkę zapala i tam mama mroczy coś po diabelsku, no a później się duchy objawiają, no. Aha. I pani w to wierzy? No wierzę, nie wierzę, a od licha to trzeba z daleka, nie? Dobrze, mogę pani za to dać 50 zł. Ale ile? To ja chciałam coś zło, jakoś w dobro zamienić, no tak nie może być, no. A jak pani chce to zło w dobro zamieniać? No to coś świętego kupić na przykład, no. A, wie pani co, to my mamy w tej gablotce jakieś tam medaliki, krzyżyki srebrne, to może sobie pani coś wybrać. Nie, no tego to ja nie chcę, nie. A dlaczego nie? No bo to poświęcone musi być, no. No to kupi pani, a później pójdzie pani do kościoła i poświęci. Nie, ja po prostu kupię coś w sklepie z dewocjonaliami, jak Pan Bóg przykazał, poświęcę. Ciekawe, gdzie pan Bóg tak przykazał. Proszę? Nie. Proszę dowód. Weźmiemy to od pani. Angela, daj pani 50 zł, jasne. ja wypiszę umowę. Hej. O, cześć dziewczynki. Cześć. Proszę podpisać. O, a co to? A to jest taka tabliczka do nauki alfabetu. Alfabetu? Prawda? Dziękuję, do widzenia. Dziewczynki, trzymajcie się tego z daleka, to diabelstwa piekielne są. I to jest diabelskie? To jest taka tabliczka, która służy do wywoływania duchów, ale prawdziwych duchów. Serio? Mariusz zdenerwował mnie w tym momencie. Nie powinno się straszyć dziewczynek takimi przedmiotami. Nie wierzę w duchy, ale po co im robić wodę z mózgu? Dobry? Dzień dobry. Fanta mam. Co pan tam przyniósł? Takie jajo. Złote chyba. Chyba raczej pozłacane. Dobry. Dobry. O, to jajko Faberże. Mogę? No, i Faberże jak trzeba. Ile mi za to dacie? Tylko, że to jest chyba podróbka, to nie jest prawdziwe Faberże. No ale chyba dalej sporo warte, co? A skąd pan to ma? Mieszkanie po babci czyścimy. Dużo tam pierdół miała. No to co, dacie mi coś? No już chyba dostałeś. A o co ci chodzi, ziomuś? No siedziałeś w więzieniu. To jest droga rzecz. Skąd ty niby wiesz, że ja siedziałem, co? Po prostu wiem. A nawet jeśli, to już historia. Teraz babcia mi zmarła. To co, dostanę coś od was, czy mam iść gdzie indziej? No i pan, to jest to dziwne, że wychodzi pan z więzienia i wyprzedaje pan pamiątki babci. Ale babci to już nic nie da, a mi się przyda na życie. Nie mogliśmy udowodnić, że ta podróbka jajka Faberże nie należała do tego faceta. No w końcu mogła umrzeć mu babcia. Chciałem wierzyć, że mówił prawdę. O, kogo moje oczy widzą? Gonzo. We własnej, niewięziennej osobie. O co ty? Kolegów nie poznajesz? Nie jesteśmy już ziomkami, Kaczor. Obraził się. Trudno, jakoś to przeżyjemy, chłopaki, prawda? Słuchaj, widzę, że z Lombardu wychodzisz. Więc jesteś przy kasie, co? Czego chcesz? Kielak się o ciebie pyta. Wiesz, że wyszedłeś z pudła parę tygodni temu i do dzisiaj się z nim nie przywitałeś. Bo nie chcę mieć z nim nic wspólnego, rozumiesz? Odsiedziałem swoje.
Słuchaj, może i odsiedziałeś, ale długi pozostały, kolego. Oddałem, co mogłem. Powiedz Kielakowi, że jestem czysty. Posłuchaj, kolego. Wisisz Kielagowi 5. Plus odsetki za 6 lat. To razem dycha. Rozumiemy się? Nic wam nie zapłacę. Kumasz? Nie jestem już w branży. No co, jesteś pewien, że nic nie zapłacisz? A chcesz srać przez brzuch? Co? Wszystko, co mam. 1500. No, Kielak będzie zadowolony. Ale jeszcze będziesz musiał dać. Nie mam. Nie masz? To będziesz musiał odpracować. Rozumiemy się? No tak, tutaj piszą, że musisz mi dać rękę, a drugą położyć na wskaźniku. Dobra, teraz zamknij oczy i skup się. Czujesz coś? Nie. Cii. Powtarzaj za mną. Duchu prababci Jolki. Duchu prababci Jolki. Przybywaj, przybywaj. A co wy tu robicie? Przywołujemy duchy. Ale nas nastraszyłaś. Ja was nastraszyłam? A wy jak mnie nastraszyłyście? Jazda mi stąd i żadnych duchów. Jezu. Wiedziałam, że dziewczynki zajmą się tą tablicą, kiedy tylko Mariusz im o niej powiedział. Musiałam przerwać tę zabawę, no bo Lombard to nie jest miejsce na takie rozrywki. Mamo, ja pójdę do państwa Godlewskich, ty się połóż. Przecież nie będziesz czyścił starszego pana. Zrobię, co będę mógł. Nie, pomóż mi tylko się zebrać, a już się wszystkim zajmę. A ty gdzie się wybierasz? Mama idzie do pracy. Co ty zwariowałaś? Nie możesz zastępstwa załatwić? Jak stracę tę robotę, to naprawdę już nie będę miała do czego wracać. Przecież nie możesz mieć staruchów całe życie. Bez tych pieniędzy nie będziemy mieli żadnego życia, rozumiesz? Zalegam z czynszem, wywalą nas wszystkich. Podaj mi kurtkę, wisi na wieszak. Siorka. Chodź. Chodź, dobra. O Jezu. Siadaj. 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 Powiedz, w ile ci to przechodzi? Zazwyczaj w kilka dni. No dobra. Niech będzie, ja pójdę. Naprawdę? Chodźcie. Tato! Mariusz przyszedł. Kupiliśmy fajne rzeczy. Gdzie to położyć? Tam na dywaniku połóż. Jaki Mariusz? A, cześć. Cześć. Angela kupiła ci sprzęty do ćwiczenia. Serio? Naprawdę mi to kupiłaś? No, pomyślałam, że ci się przydadzą, akurat okazja była, no i Mariusz zgodził się przywieźć, więc... Teraz to będziesz pakował, co? No pewnie. Kurczę, dzięki. A nie ma za co. Co, Julka? Zbieramy się do domu, nie? A nie mogę jeszcze chwilę zostać u Marysi? To zostańcie oboje na kolacji. I Olgę zaprosimy. No ale Olga jest w pracy teraz. Nie gadaj, tylko dzwoń do niej, niech przyjeżdża. No pewnie. Tato, no please. Dobra. Fajne. Chodź. Na początku nie byłem przekonany, ale potem stwierdziłem, że wspólna kolacja z przyjaciółmi to jest dobra okazja, żeby poprawić stosunki z Olgą. Nasze wspólne wieczory we dwoje ostatnio były dość chłodne. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan dzisiaj tu przypadkiem nie był? Tak, byłem. Jestem bratem Moniki. Czyli zje pan z nami zupę. Zaraz nałożę także dla pana. Bardzo chętnie, ale to znaczy, że ogarnęła pani męża? Co proszę? Proszę powtórzyć. No czy umyła pani męża, przebrała, no i takie tam. Proszę pana, mój mąż jest dorosłym, przystojnym mężczyzną. Nie potrzebuje niani. No ale jak to? Przecież jeszcze rano leżał w wyrze, nie mógł wstać i robił pod siebie. Mirosław? Nonsens. A zupę pan woli bardziej czy mniej przyprawioną? Mniej.
Dziadek, wstajemy, no. Dziadek. Dziadek, proszę, wstajemy, please, no. No, dziadek, proszę cię, nie utrudniaj mi tego. Ja pier... No dobra, dziadek. Poszły konie po betonie. Wstajemy, chodź. No dawaj, nie utrudniaj tego. No dobra, chodź. No, zrobiłeś sobie bardachę z wyra... No trzeba to teraz ogarnąć. Olga dotarła na proszoną kolację i wraz z przyjaciółmi dobrze się bawiła. Nie, naprawdę świetna ta potrawka. Z czego to? No, to jest wołowina, trochę warzyw, no i przyprawy, ale to nie ja zrobiłam. To kto? No, ja. A kto? Ty? A gdzie się nauczyłeś tego? W więzieniu? Który wam ugotował to, co nam dawali w więzieniu, to... Dobre? To przepyszne, ja chcę przepis od razu. A, no to z tym to może być problem. A dlaczego? Bo ja, słuchaj, na czuja wszystko wrzucam, no i zwykle wychodzi. No, powiem ci, że... Naprawdę masz wielki talent. Masakra, wywołałyśmy ducha. Co? Poruszył ze słomką. Dziewczyny, spędziłyście tę śmieszną tabliczkę z Lombardu? Sorry, wujek, ale ona naprawdę nie jest śmieszna. Ona jest straszna. No, to macie teraz nauczkę, żeby nie zadzierać z duchami. To co, komuś dokładkę? Ja dziękuję bardzo. Nie. Ja też nie jestem pełna. To był naprawdę udany wieczór. Normalny, a nie jak zwykle z chodzeniem wokół siebie na paluszkach. Jacek też się rozluźnił. W ogóle wszyscy dobrze się bawiliśmy. Ale fajnie było wczoraj, co? No, warto by to powtórzyć. A Jacek jak się ożywił. Jak nie on. No, No i między wami chyba też lepiej, co? przynajmniej uniknęliśmy kolejnego cichego wieczoru we dwoje. Przykro mi, że wam się nie układa. Myślałam, że chociaż ty normalnie zaczniesz żyć. Też tak myślałem. A słuchaj, Julka przyniosła tę tablicę. Weź wynieś to diabelstwo na zaplecze, bo co będzie nas tu straszyć, nie? W sumie rację. W sumie racja. Dobry? O, dzień dobry. Widzę, że porządków po babci ciąg dalszy. Uzbierała tego w cholerę. No to... Ile mi za to dacie? O, widzę, nasz szanowny znajomy. A co tam drogiej, szlachetnej babci ubyło znowu? No, koleś, spokojnie. Ja mam same czyste fanty. No to jak będzie? Ładny kuń, rasowy. O, ale to jest ładne. Za tę cukiernicę mogę dać 200 zł. O, Kurczę, no, ładne te rzeczy. Kim była pańska babcia? Tą szlachcianką. szlachcianką. Kiedyś to były czasy, co? Babcia mówi, że teraz to nie ma czasów. Jak mówi, skoro podobno nie żyje. No, mówiła, no ciężko się przyzwyczaić, że staruszki już nie ma. Cała historia była naciągana, ale nie mieliśmy jak tego udowodnić. A przedmioty miały swoją wartość. No, nie mogliśmy się zdecydować, czy brać to, czy nie. No to jak będzie? No bo to kilka niezłych fantów jest, nie? No, co najmniej jakby pańska babcia muzeum w domu miała. Dobra, kolego. Ostatni raz szczerze. Twoje fanty? Ja mówiłem, że po babci, czyli moje. Dobra, ale jak nie chcesz, to idę gdzieś dalej. Nie, spokojnie. Skoro pan mówi, że to pańskie, no to pańskie. Widzę, że mnie w konia nie robicie, to przychodzę. A poza tym nie sprzedaję, tylko zastawiam. No, odkupię kiedyś. Już to widzę. Wie pan, wielu tak mówi. Słuchaj, koleś, jakbym chciał zrobić jakiś szwindel, to bym towar rozniósł po 10 lombardach. Przychodzę tu, bo wam ufam i blisko mam. No a poza tym chyba łatwiej odkupić z jednego miejsca, nie? Niby jest w tym jakaś logika. Dobra, Angela, daj kalkulator, spróbujemy to podliczyć wszystko. Facet nawet mówił z sensem z tym oddawaniem wszystkiego w jedno miejsce, żeby potem łatwiej było odebrać. Ale jakoś mu nie ufałem.
Tylko że trudno było mu to wszystko udowodnić. Po wizycie w Lombardzie Grzegorz poszedł wyrównać długi z Kielakiem, dla którego pracował przed odsiedzeniem wyroku w więzieniu. Gonzo, chłopie, kopę lat. Co tam słychać u mojego najlepszego cyngla? Nie jestem już twoim cynglem, masz. Wisiałem ci 5. Podliczyłem z procentem, jaki kiedyś brałeś za siano i wyszło 8. Tu masz 3,5. Z tym, co wcześniej Kaczor wziął ode mnie, masz 5. Resztę oddam na dniach. Kiedyś ty się taki bankier zrobił, co? Nie jestem bankierem. No widzę, bo gówno wiesz o procencie składanym. 10 lat minęło, dycha ma być. A skąd ty w ogóle przy hajsie takim jesteś teraz nagle, co? A fuchę mam. Fuchę, za taki hajs. Po pierdlu. Koleżko, ty chyba do grubego na kuriera poszedłeś, co? W życiu. Nie chcę mieć już z tym nic wspólnego, tym bardziej z grubym. A może ty jesteś jakaś gwiazda MMA? Jak ty zarabiasz hajs inaczej, skoro tylko w mordę umiesz dać i ukraść? Nie twoja sprawa. Uczciwie zarabiam. Uczciwie? To będzie jak do nas wrócisz. A jak nie wrócę? To wypierd... z miasta, rozumiesz? I pamiętaj o reszcie kasy, bo my na pewno ci o tym przypomnimy. Można? A, jasne. Zapraszam. Przepraszam, że otworzyłam drzwi, ale pomyślałam, że może ci ciężko. Nie ma sprawy. A ty... szukasz Julki? One poszły z Marysią na rolki. Nie, przyszłam tylko odnieść naczynie, bo Angelika dała mi trochę tej twojej pysznej potrawki. Przyszłam nie w porę, co? Nie, co ty. Po prostu nieprzygotowany byłem. Mało kto mnie tu odwiedza. A ty nie w pracy? Nie, właśnie jedę na szkolenie. Przepraszam. Że co, że jedziesz? No, ja jeżdżę, ty jeździsz, wszyscy jeździmy. Grunt, żeby czasem zajechać na przerwę, co? Może kawy? A w sumie to chętnie. Mam jeszcze trochę czasu. Super. O, pan Mirek widzę dzisiaj na chodzie. Brawo. Jem. No widzę. Zupę. Co? Babcia nie nałożyła? A co ty, dziadek, letnią szamasz? No to Nie. przecież to przygrzeć trzeba. Gdzie jest babcia? Jem zupę. Babcia! Babcia! Halo? Monika? Słuchaj, babci nie ma. No nie ma, no. Nie wiesz, gdzie może... gdzie ona może być? No wiem przecież, no wiem, że muszę szukać, no ale gdzie ona mogła pójść, no? Nie wiem, do kościoła? Na zakupy? No nie może w parku siedzi, no. Dobra, siostra, spokojnie, dobra, zaraz ją znajdę, przecież stara jest, no przecież daleko nie poszła, no dobra, no pa, hej. Jem zupę. Dobra, dziadek, masz. Szamaj letnią. A my ostatnio na imprezie integracyjnej podaliśmy Francuzom grzane wino i pytali się, czy to jest Aimé Sabon czy Chateau Martinon. Znawcy. Słuchaj, my też mieliśmy takiego... Koleś był tym krytykiem kulinarnym. Tam krótko siedział za jakąś korupcję. No i koleś mówi, że to jadł, tamto jadł. Wszystko inne to syf. No to my załatwiliśmy mu kociego żarcia i dodawaliśmy mu do obiadu przez kilka dni jako wstawkę mięsną. Wiesz, dla tych bardziej kumatych i obrotnych. I koleś był przekonany do końca, że jadł dziczyznę, czy tam cholera wie co. A jak się dowiedział, co jadł, to przez 2 dni klęczał nad kiblem. Ojej, ale tu masz historię. Słuchaj, nie, jeszcze lepszą mam. Był taki jeden... Ojej, za 20 minut mam spotkanie. Muszę lecieć. Serio, musisz? No, muszę. Dzięki wielkie, nie odprowadzaj mnie. Okej. Pa. Monia, mam ją. Mam. No, w kościele była. Wymodliła się za wszystkie czasy, no, babcia. Tak, jest cała zdrowa. Tak. Monia, poczekaj chwilę, dobra? Oddzwonię. Babcia, zostań tutaj, dobra? Tak,
Tak, synku, Co jest Gonzo, odbieramy dług Jelaka. Jaki dług? W Lombardzie pojawił się Kaczor, żołnierz Kielaka, który obrabował mieszkanie państwa Godlewskich. W czym możemy panu pomóc? Laska, ty mi możesz pomóc na wiele sposobów. A w sprawie Lombardu? A mam tutaj ciekawe przedmioty na sprzedaż. Zademonstruję. Proszę. Nie coś, tylko ostrożnie, bo drogie. O, co? Co jest? Nie podoba się, czy co? Nie, no fajne? fajne. Fajne, tylko że wyglądają jak część zestawu, który trafił do nas wczoraj. Nie została może panu cukiernica w domu? Nie no, tylko jedno miałem. Od lat u mnie leży, no. Od lat? Zbiera pan takie cacka? No jak się jest obrotnym, no to ma się w domu różne fanty, prawda? Poza tym nie zamierzam wam się tłumaczyć, tak? Albo to bierzecie, albo nie. Nie. Bierzemy. Rozumie pan, to są standardowe pytania, które musimy zadać, ale oczywiście weźmiemy to od pana. Myślę, że za wszystko mogę dać, to jest zdekompletowane, nie ma cukiernicy, 400 zł. 400 tylko? Niestety. Dobra, dawaj pan, piszemy umowę. Proszę bardzo. Tutaj. Mariusz, czyś ty zwariował? Przecież to są rzeczy z zestawu od tego całego Gonza. Cukiernica wygląda bardzo podobnie. Przecież oni obrabiają jakichś ludzi. No i właśnie dlatego trzeba to wyjaśnić. Co, dając bandziorom pieniądze? Nie, śledząc ich i reagując. Słuchaj, poradzisz sobie sama? Mariusz. Nie. Lata pracy w charakterze agenta nauczyły mnie, że czasami dobrze jest dać poczucie pewności bandytom. Wtedy łatwiej się odkrywają. Co też zamierzałem wykorzystać. Masz za ten wazon. No, Kaczor. I mamy komplet. O, i gicio, to mi się Wszystko poszło. podoba. Oho. Co wy tu odpierd... Faktycznie nieźle mu przejeb... Ty, już się pozbierałeś, ziomek? Zaraz ci poprawimy jeszcze. Co zrobiliście z rzeczami od dziadków? Gonzo, ty to chyba chcesz mieć jednak tą drugą dupę, co? No, wybieraj, śmaciarzu. Gdzie chcesz się podcierać, no? Mów! Obrabowaliście moich dziadków! Przestań Gonzo, dobra? Zostaw go! Ale on doniesie ją wszystkim Kielakowi! Tak się dowie! Musimy z tymi pogadać. Nie miałem czasu na analizę, ale widać było, że Gonza miał kłopoty. A tamci byli gotowi na wiele. To był klasyczny wybór mniejszego zła. Gdzie są fanty? Nie twój zasrany interes, rozumiesz? Odbieramy dług Kielaka. Jak nie masz forsy, to bryknie twoja rodzina. To nie jest moja rodzina. Obrabowaliście obcych ludzi. A Kielaka to gówno interesuje. Ale mnie to interesuje, bo się nimi opiekuję. Oddałem, co byłem winien. Nie chcę słyszeć o żadnych odsetkach, kumasz? Słuchaj, Gonzo, ty to jednak jesteś wyszczekany. Ale znajdziemy cię, rozumiesz? I ciebie też znajdziemy. Wiemy, gdzie pracujesz, frajerze. Już powiedziałem, na rewanż przyjdzie czas. Masz jeszcze coś? Spier... Zastawili towar w różnych lombardach. Mam nadzieję, że to są wszystkie umowy. Wiesz, że u nas jest monitoring i na tym monitoringu jesteś ty, który zastawia trefny towar. Chcesz, żeby policja się tym zainteresowała? Myślisz naprawdę, że gliniarze zajmą się taką pierdołą? To się puknie. A wiesz, za co Capone siedział? Za podatki. I na ciebie się coś znajdzie. Spróbuj tylko, a to będzie twój koniec. Powiedziałem, na rewanż przyjdzie czas.
To co, masz jeszcze jakieś dokumenty, coś? Nic wam nie powiem. Bujaj się. Powiesz, każdy w końcu gada. Nie sądziłem, że dojdzie do wyciągania informacji siłą, ale nie miałem wyboru. Oprócz zwykłych kradzieży mieliśmy do czynienia z groźnym konfliktem gangsterów. Dzień dobry, pani Angeliko, zdążyłam? No właśnie miałam zamykać. Proszę, mam pilną sprawę. A co to właściwie jest? Robot kuchenny. Multimix. Dostałam od córki. Potrzebuję pieniędzy dla Ziutka. No właśnie, a dawno pana Ziutka nie było. Co z nim? Pojechał do Anglii na roboty. A teraz sierota nie ma za co wrócić. Języka nie zna. Zarobił tyle, co nic. Przy tym oszukali go do tego albo przepił. No wie pani co, wszystko wydaje się prawdopodobne. No i co? Mam tam zostawić dziada? Przecież to mój dziad. I co robić? Właśnie. No, a pani Angeliko, pani tak sama? A no właśnie, miałam dzwonić do Mariusza. Poczeka pani chwilę, ja do niego zadzwonię i zaraz się panią zajmuję. Dobrze, dobrze. Dobra. Ach, żal się pozbyć. Halo, Mariusz? No gdzie ty jesteś? A wiesz, coś mi wypadło. No jutro ci opowiem. To na razie. No, pa. Cześć, dziadki. Moja muzyka. Będę miała przy czym tańczyć. Kolego, ale tak szczerze, kim oni dla ciebie są? Opiekuję się nimi. Nie ściemniaj. Obrabiałeś ich i ich rzeczy zostawiałeś u nas w lombardzie. Nie miałem wyjścia. Wyszedłem z paki, a miałem długi. Nie miałem z czego oddać. Tak? To powiedz mi, czym ty się różnisz od tamtych? Ja te rzeczy tylko pożyczyłem. Wykupię. No jasne. No tak. A poza tym opiekuję się nimi zamiast siostry. Ona jest pielęgniarką, ale ma jakieś bóle, nie może. O Jezu, dziadek znowu. Ogarnę tylko kolegę starszego. O, dziadek. Dobra, dawaj. Miałem tego Gonza za takiego samego bandziora jak tamtych innych. Jednak opieka nad starszym państwem zmieniła moje nastawienie. Ale i tak musiałem go sprawdzić. No, to dziadek czysty. To ja przepraszam, będę musiał teraz 2 słowa z kolegą zamienić. Ale już chyba gadaliśmy, nie? Słuchaj, muszę porozmawiać z twoją siostrą, żeby potwierdzić twoją wersję. Nie mam wyjścia. Ale po cholerę, przecież widzisz, że ogarniam dziadków. Weź kolego, dzwoń, miejmy to za sobą. I nie denerwuj mnie. Kim ty jesteś, gościu? Halo? Monia? Słuchaj, tu jest taki facet. On potrzebuje potwierdzenia, że się opiekuje dziadkami. No to dam ci go. Dzień dobry, Mariusz Ryniewicz z tej strony. Następnego dnia do Lombardu przyszła Monika, siostra Grzegorza, by wyjaśnić sprawę zastawionych przez brata przedmiotów. Monika Walczak, siostra Grześka. Znaczy Gonza. Bardzo dobrze, że pani przyszła. Ja przepraszam za niego, że on tak nawywijał, ale to dobry chłopak. No, popełnił kiedyś kilka błędów, ale więzienie go zmieniło. No i dlatego dałem mu szansę. Tylko wie pani, te przedmioty, zastawione przedmioty, trzeba będzie wykupić. Bardzo proszę je zatrzymać, no jakoś na nie uzbieramy. Ja się tylko boję, że Grzesiek przez tych bandytów wpadnie w jakieś kłopoty. Powiem pani tak, że w obecnej sytuacji najlepiej jakby stąd wyjechał. No nie wiem. Wydaje mi się, że bez mojej kontroli to wpadnie w jeszcze większe tarapaty. No taki typ. Proszę pani, jeżeli on nie wyjedzie, to będzie w kłopoty panią i tych staruszków też. No nic. Przepraszam za kłopoty, dziękuję. Postaram się trzymać brata w ryzach. Coś wymyślimy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ten Gonza to był wyjątkowy przypadek. Niby złodziej, a jednak chyba
dobry człowiek. Sama nie wiedziałam już, co o tym myśleć. Gdzie są moje rzeczy, co? To najpierw dzień dobry, tak? A dzień dobry? Dzień dobry. A teraz jakie rzeczy? Moje. Znalazłam kwity w torbie matki. Wiem, że sprzedała tu moje rzeczy, a w zamian dała mi to. A, to jest koleżanka od diabłów i duchów. Żadne diabły. Chcę to sprzedać i odzyskać swoje rzeczy. Mama nie była chyba zadowolona z tego, co robisz. Co z tego, że robimy seanse spirytystyczne? Nikomu krzywdy nie robimy, nie? A moja matka to nawiedzona dewotka. To za ile wykupię swoje rzeczy? To była tablica, świecznik i karty. 75 zł. Co? To więcej niż moja matka dostała za mój sprzęt. Co z was za hieny? Po pierwsze, wypraszam sobie, robimy wszystko zgodnie z zasadami, a po drugie uważam, że powinnaś mieć trochę więcej szacunku dla własnej mamy. Ile za to dostanę? Max 3 dychy. Dobra. Oddajcie mi chociaż tablicę i świecznik, po karty przyjdę kiedy indziej. Nie lubię moralizować, ale tej dziewczynie przydałoby się trochę kultury. Matka pewnie miała z nią niezłe przejścia. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Grzesiek, co ty robisz? Nawet nie wiesz, jak się przez ciebie wstydziłam w tym lombardzie. Widzę, Siorka, że już ci lepiej, super. No, ledwo lepiej. Muszę tu wrócić do pracy. Ale po co? Przecież ja pracuję. No, ty to musisz uciekać z miasta. Ci twoi kumple nie odpuszczą. A ja się ich nie boję. Ale ja się boję, że cię władują w jakieś bagno. Nie władują, nie władują. Ja już z tym skończyłem. Serio. Zobaczysz, znajdę pracę, wykupię te rzeczy dziadków, będzie spoko. Właśnie widzę, jak będzie spoko. Będzie, będzie. Zobaczysz, Siorka, patrz, umiem walca. Dzień dobry państwu. Sprawę mam. Fajny macie ten lombard. O, i Angelika, cześć. Co tam u Jacka? Po co przyszedłeś? Do kolei. Ale ja sobie nie przypominam, żeśmy byli kolegami. My się znamy? Ale ja cię znam. Obiłeś mnie ostatnio na mieście moich ludzi. Jeden uciekł i powiedział o wszystkim. Nie powiem, robi to wrażenie. Ale teraz będziesz nam musiał to wszystko wynagrodzić. Nie wydaje mi się. Odważny jesteś, co? Kawał kozaka. A nie wyglądasz. Słuchaj, trzymaj się z daleka od Gonza i od tych staruszków. Uważaj, chłopie, bo przeginasz. Może spotkać cię coś niemiłego. No, zaryzykuję. Kuloodporny chyba nie jesteś, co? Andrzej, pozdrów Jacka, a koledze powiedz, że się źle zachowuje. Kto to był? Kielak. Herszt tej całej bandy. Znamy się z dawnych czasów. Ale chyba mnie nie zna. Mariusz, nie ryzykuj głupio. Nie zamierzam ryzykować głupio. Tylko mądrze. W następnym odcinku Marta przymierza suknię ślubną. Stop, 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 proszę nie wchodzić. No ale o co chodzi? Młody nie może widzieć panny młodej w sukience, dopiero przed ołtarzem. Diskopolowiec daje popis umiejętności muzycznych. Tylko, że ja tekstu nie mam. A to nie szkodzi, ja się raz, dwa nauczę. A na razie sobie ponucę i potańczę. Tak? No to lecimy. Raz, dwa, trzy, he! Sąsiad blokuje drogę dojazdową do działki. To moja droga. Na moim polu. Nie puszczam. Nie ma takiego prawa, żeby zabraniać dojazdu. Tak? I co mi zrobi ta? Policja już tu byli i gówno zdziałali. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.